Co się stało? Opowiem ci później. Jedz. Ten łosoś jest wyborny. Klnę się na moc doprawdy wyborny. Czy mogę cię pocałować? Teraz, tu, przy wszystkich. Nie. Jennifer! Przechodząca obok ciemnowłosa czarodziejka wyzwoliła ramię spod łokcia towarzyszącego jej mężczyzny, zbliżyła się. Więc jednak przyjechałaś, och to cudownie. Nie widziałam cię od wieków. Sabrina! Yennefer uradowała się tak szczerze, że każdy wyjąwszy Geralta mógłby dać się zwieść. Kochana, tak się cieszę. Czarodziejki objęły się ostrożnie i pocałowały sobie wzajem powietrze obok uszu i brylantowo-onyksowych kolczyków. Kolczyki obu czarodziejek, przypominające miniaturowe kiście winogron, były identyczne. W powietrzu natychmiast zapachniało wściekłą wrogością. Geralt, pozwól, to moja szkolna przyjaciółka. Sabrina Glewisik z Ardkarajk. Wiedźmin skłonił się, ucałował podaną wysoko dłoń. Zdążył już zorientować się, że wszystkie czarodziejki oczekiwały przy powitaniach całowania w rękę. Gestu, który równał je co najmniej z księżnymi. Sabrina Glewisig uniosła głowę. Jej kolczyki zadrżały i zadzwoniły cichutko, lecz demonstracyjnie i bezczelnie. Bardzo pragnęłam cię poznać, Geralt. Powiedziała z uśmiechem. Jak wszystkie czarodziejki nie uznawała panów, waszmościów, ani innych obowiązujących wśród szlachty form. Cieszę się. Ogromnie się cieszę. Nareszcie przestałaś ukrywać go przed nami, Jena. Szczerze mówiąc, dziwię się, że tak długo zwlekałaś. Absolutnie nie ma się czego wstydzić. Też tak myślę. Odrzekła swobodnie Yennefer, lekko mrużąc oczy i demonstracyjnie odrzucając włosy z własnego kolczyka. Piękna bluzka, Sabrina. Wręcz zachwycająca. Prawda, Geralt? Wiedźmin kiwnął głową, przełknął ślinę. Bluzka Sabriny Glewisig, uszyta z czarnego szyfonu, odsłaniała absolutnie wszystko, co było do odsłonięcia. A trochę było. Karminowa spódnica, ściągnięta srebrnym pasem z wielką klamrą w kształcie róży, była bokiem rozcięta zgodnie z najnowszą modą. Moda nakazywała jednak nosić spódnice rozcięte do połowy uda, a Sabrina nosiła rozciętą do połowy biodra. Bardzo ładnego biodra. Co nowego w Kedwen? Spytała Yennefer, udając, że nie widzi, na co patrzy Geralt. Twój król Henselt nadal traci siły i środki na ściganie wiewiórek po lasach? Nadal myśli o karnej ekspedycji przeciw elfom z Dol Blatana? Dajmy pokój polityce. Uśmiechnęła się Sabrina. Odrobinę za długi nos i drapieżne oczy upodobniały ją do klasycznego wizerunku wiedźmy. Jutro na naradzie napolitykujemy się po dziurki w nosie i nasłuchamy się różnych morałów. O potrzebie pokojowej koegzystencji, o przyjaźni, o konieczności zajęcia solidarnej pozycji wobec planów i zamiarów naszych królów. Czego się jeszcze nasłuchamy, Yennefer? Co jeszcze szykują dla nas na jutro Kapituła i Wilgefortz? Dajmy spokój polityce. Sabrina Glewisig zaśmiała się srebrnie przy wtórze cichego brzęku kolczyków. Słusznie. Zaczekajmy do jutra. Jutro wszystko się wyjaśni. Ach, ta polityka, te niekończące się narady, jakże one fatalnie odbijają się na cerze. Na szczęście mam doskonały krem, wierz mi, kochana. Zmarszczki znikają jak sen jaki złoty. Dać ci recepturę? Nie, dziękuję, kochana, ale nie potrzebuję, naprawdę. Ach, wiem, w szkole zawsze zazdrościłam ci cery. Bogowie, ileż to lat? Yennefer udała, że odkłania się komuś z przechodzących. Sabrina zaś uśmiechnęła się do Wiedźmina i rozkosznie wypięła to, czego nie krył czarny szyfon. Geralt ponownie przełknął ślinę, starając się nie patrzeć zbyt nachalnie na jej różowe sutki, aż nadto widoczne pod przejrzystą tkaniną. Spojrzał płochliwie na Yennefer. Czarodziejka uśmiechała się, ale znał ją zbyt dobrze. Była wściekła. Wybacz, Powiedziała nagle. widzę tam Filipę. Muszę z nią koniecznie porozmawiać. Pozwól, Geralt. Pa!
Pa, Sabrina. Pa, Jenna. Sabrina Glewissig spojrzała Wiedźminowi w oczy. Jeszcze raz gratuluję ci gustu. Dziękuję. Głos Yennefer był podejrzanie zimny. Dziękuję, moja droga. Filippa Eilhart była w towarzystwie Dijkstry. Geralt, który miał niegdyś przelotny kontakt z redańskim szpiegiem, w zasadzie powinien był się ucieszyć. Wreszcie trafił na kogoś znajomego, kto jak i on nie należał do konfraterni, ale nie cieszył się. Cieszę się, że cię widzę, Jenna. Filippa ucałowała powietrze obok kolczyka Yennefer. Witaj, Geralt. Oboje znacie hrabiego Dijkstrę, prawda? Któż go nie zna? Yennefer skłoniła głowę i podała Dijkstrze rękę, którą szpieg ucałował z rewerencją. Rada jestem znowu was widzieć, hrabio. To dla mnie radość. Zapewnił szef tajnych służb króla Wizimira. A, znowu cię widzieć, Yennefer. Zwłaszcza w tak miłym towarzystwie, panie Geralt. Moje najgłębsze uszanowanie. Geralt, powstrzymując się od zapewniania, że jego uszanowanie jest jeszcze głębsze, uścisnął podaną dłoń, a raczej spróbował to uczynić, bo jej rozmiary przekraczały normy i czyniły uściśnięcie praktycznie niemożliwym. Olbrzymi szpieg ustrojony był w jasno-beżowy dublet, dość nieformalnie rozpięty. Widać było, że czuje się w nim swobodnie, Zauważyłam, powiedziała Filippa. że rozmawialiście z Sabriną. Rozmawialiśmy. Fuknęła Yennefer. Widziałaś, co ona ma na sobie? Trzeba nie mieć gustu, ani wstydu, żeby... Ona... Cholera jasna, jest starsza ode mnie o... Mniejsza z tym. Żeby jeszcze miała co pokazywać. Wstrętna małpa. Próbowała was wypytywać? Wszyscy wiedzą, że ona szpieguje dla Henselta z Kedwen. Doprawdy? Yennefer udała zdumienie, co słusznie zostało uznane za przedni żart. A pan, panie hrabio, dobrze się bawi na naszej uroczystości? Spytała Yennefer, gdy już Filippa i Dijkstra przestali się śmiać. Niezwykle dobrze. Szpieg króla Wizimira ukłonił się dwornie. Jeśli zważymy, Uśmiechnęła się Filippa. że hrabia jest tu służbowo, takie zapewnienie jest dla nas niesłychanie komplementujące. Jak każdy podobny komplement, mało szczere. Jeszcze przed chwilą wyznawał mi, że wolałby miły, swojski półmrok, smrodek pochodni i przypalanego na rożnach mięsiwa. Brak mu też tradycyjnego, zalanego sosem i piwem stołu, w który mógłby walić kuflem w rytm plugawych, pijackich piosenek, a pod który nad ranem mógłby osunąć się z wdziękiem, by zasnąć wśród chartów ogryzających kości. A na moje argumenty wykazujące wyższość naszego sposobu ucztowania pozostał, wyobraźcie to sobie, głuchy. Doprawdy? Wiedźmin spojrzał na szpiega łaskawiej. A jakie to były argumenty, jeśli można wiedzieć? Tym razem jego pytanie zostało najwyraźniej potraktowane jako przedni żart, bo obie czarodziejki zaśmiały się jednocześnie. A mężczyźni, Powiedziała Filippa. niczego nie rozumiecie. Czy w półmroku i dymie, siedząc za stołem, można imponować suknią i figurą? Geralt, nie znajdując słów, skłonił się tylko. Yennefer delikatnie ścisnęła mu ramię. Ach, Powiedziała. widzę tam Tris Merigold. Muszę z nią koniecznie zamienić kilka słów. Wybaczcie, że was teraz opuścimy. Na razie, Filippa. Z pewnością znajdziemy jeszcze dziś sposobność do pogawędki. Czyż nie tak, hrabio? Niewątpliwie. Dijkstra uśmiechnął się i ukłonił głęboko. Jestem do usług, Yennefer, na każde skinienie. Podeszli do Tris, mieniącej się kilkoma odcieniami błękitu i seledynu. Tris na ich widok przerwała rozmowę z dwoma czarodziejami, zaśmiała się radośnie, objęła Yennefer. Rytuał całowania powietrza przy uszach powtórzył się. Geralt ujął podaną mu dłoń, ale zdecydował się postąpić wbrew ceremoniałowi, objął kasztanowowłosą czarodziejkę i pocałował w miękki, mechaty jak brzoskwinia policzek. Tris zarumieniła się lekko. Czarodzieje przedstawili się. Jednym był Drithelm z Pontvanis, drugim jego brat Detmold. Obaj byli w służbie króla Esterada z Kowiru. Obaj okazali się małomówni
Obaj odeszli przy pierwszej nadarzającej się okazji. Rozmawialiście z Filipą i Dijkstrą z Tretogoru. Zauważyła Tris, bawiąc się zawieszonym na szyi, oprawnym w srebro i brylanty serduszkiem z lapis lazuli. Wiecie oczywiście, kim jest Dijkstra. Wiemy. Powiedziała Yennefer. Rozmawiał z tobą? Próbował wypytywać? Próbował. Czarodziejka uśmiechnęła się znacząco i zachichotała. Dość ostrożnie. Ale Filipa przeszkadzała mu jak mogła. A myślałam, że są w lepszej komitywie. Są w świetnej komitywie. Ostrzegła poważnie Yennefer. Uważaj, Tris. Nie piśnij mu słowa. Wiesz o kim. Wiem. Będę uważała. A przy okazji, Tris zniżyła głos. co u niej słychać? Czy będę mogła ją zobaczyć? Jeśli zdecydujesz się wreszcie prowadzić ćwiczenia w Aretusie, Uśmiechnęła się Yennefer. możesz widywać ją bardzo często. Tris szerzej otworzyła oczy. A rozumiem. Czy Ciri... Ciszej, Tris. Porozmawiamy o tym później. Jutro, po naradzie. Jutro? Uśmiechnęła się dziwnie Tris. Yennefer zmarszczyła brwi, ale nim zdążyła zadać pytanie, na sali zapanowało nagłe, lekkie poruszenie. O, już są. Odchrząknęła Tris. Przyszli nareszcie. Tak. Potwierdziła Yennefer, odrywając wzrok od oczu przyjaciółki. Już są. Geralt, nareszcie jest okazja, byś poznał członków kapituły i Najwyższej Rady. Jeśli trafi się sposobność, przedstawię cię, ale nie zaszkodzi, byś wcześniej wiedział, kto jest kim. Zgromadzeni czarodzieje rozstąpili się, kłaniając z szacunkiem wkraczającym na salę osobistościom. Jako pierwszy podążał niemłody, ale krzepki mężczyzna w niezwykle skromnym, wełnianym stroju. U jego boku kroczyła wysoka kobieta o ostrych rysach i ciemnych, gładko uczesanych włosach. To Gerhard z Elle, znany jako Hen Gedemdate, najstarszy z żyjących czarodziejów. Poinformowała półgłosem Yennefer. Kobieta idąca obok niego to Tissaia de Vries. Jest tylko niewiele młodsza od Hena, ale nie krępuje się używać eliksirów. Za parą szła atrakcyjna kobieta o bardzo długich, ciemnozłotych włosach, szeleszcząc zdobioną koronkami suknią w kolorze rezedy. Francesca Findabar, nazywana Enit Angleana, stokrotką z dolin. Nie wytrzeszczaj oczu, Wiedźminie. Powszechnie uważa się ją za najpiękniejszą kobietę świata. Jest członkiem kapituły. Zdziwił się szeptem. Wygląda na bardzo młodą. Też eliksiry magiczne? Nie w jej przypadku. Franceska jest elfką czystej krwi. Zwróć uwagę na mężczyznę, który jej towarzyszy. To Wilgefortz z Roggeveen. Ten rzeczywiście jest młody, ale nieprawdopodobnie utalentowany. Określenie młody, jak wiedział Geralt, obejmowało wśród czarodziejów wiek do 100 lat włącznie. Wilgefortz wyglądał na 35. Był wysoki i dobrze zbudowany, nosił krótki wams na rycerską modłę, ale oczywiście bez herbu. Był też diablo przystojny. Rzucało się to w oczy nawet wobec faktu, że u jego boku płynęła zwiewnie Francesca Findabar o ogromnych sarnich oczach i urodzie wręcz zapierającej dech. Ten niski mężczyzna, który idzie obok Wilgefortza, to Arto Terranowa. Wyjaśniła Tris Merigold. Cała piątka stanowi kapitułę. A ta dziewczyna o dziwnej twarzy, która idzie za Wilgefortzem. To jego asystentka, Lydia van Bredevoort. Powiedziała chłodno Yennefer. Osoba bez znaczenia, ale wpatrywanie się w jej twarz jest wielkim nietaktem. Zwróć raczej uwagę na tych trzech, którzy idą z tyłu. To są członkowie Rady. Ferkart z Cidaris, Radcliffe z Oxenfurtu i Carduin z Lan Exeter. To cała rada? Pełny skład? Myślałem, że jest ich więcej. Kapituła liczy 5 osób. W Radzie jest dalszych 5. Filipa Eilhart też jest w Radzie. Nadal nie zgadza mi się rachunek. Pokręcił głową, a Tris zachichotała. Nie powiedziałaś mu? Naprawdę nic nie wiesz, Geralt? O czym niby? Przecież Yennefer też zasiada w Radzie. Od czasu bitwy pod Sodden.
Nie pochwaliłaś mu się jeszcze, moja droga? Nie, moja droga. Czarodziejka spojrzała przyjaciółce prosto w oczy. Po pierwsze, nie lubię się chwalić. Po drugie, nie było na to czasu. Nie widziałam Geralta od bardzo dawna. Mamy sporo zaległości. Uzbierała się tego długa lista. Załatwiamy sprawy według tej listy. To oczywiste. Rzekła niepewnie Tris. Po tak długim czasie. Rozumiem. Jest o czym rozmawiać. Rozmowy Uśmiechnęła się dwuznacznie Yennefer, darząc Wiedźmina kolejnym powłóczystym spojrzeniem. są na końcu listy. Na samym końcu. Tris. Kasztanowo-włosa czarodziejka zmieszała się wyraźnie, zaczerwieniła lekko. Rozumiem. Powtórzyła w zakłopotaniu, bawiąc się serduszkiem z lapis lazuli. Bardzo mnie cieszy, że rozumiesz. Geralt, przynieś nam wina. Nie od tego pazia. Od tamtego dalszego. Usłuchał, bezbłędnie wyczuwając rozkaz w jej głosie. Biorąc puchary zniesionej przez pazia tacy, obserwował dyskretnie obie czarodziejki. Yennefer mówiła szybko i cicho. Tris Merigold słuchała z opuszczoną głową. Spuszczasz oczy. Gdy wrócił, Tris już nie było. Yennefer nie wykazała żadnego zainteresowania przyniesionym winem, odstawił więc oba niepotrzebne puchary na stół. Nie przesadziłaś, aby? Spytał chłodno. Oczy Yennefer zapłonęły fioletem. Nie próbuj robić ze mnie idiotki. Sądziłeś, że nie wiem o niej i o tobie? Jeżeli o to chodzi, Właśnie o to. Ucięła. Nie rób głupich min i powstrzymaj się od komentarzy. A nade wszystko nie próbuj kłamać. Znam Tris dłużej niż ciebie. Lubimy się, rozumiemy świetnie i zawsze będziemy rozumieć, niezależnie od różnych drobnych incydentów. A teraz wydało mi się, że ma trochę wątpliwości. Rozwiałam je, więc i to wszystko. Nie wracajmy do tego. Nie zamierzał. Yennefer odgarnęła loki z policzka. Zostawiam cię teraz na chwilę. Muszę porozmawiać z Tissają i Franceską. Zjedz jeszcze coś, bo w brzuchu ci kruczy. I bądź czujny. Kilka osób z pewnością cię zaczepi. Nie daj się zjeść w kaszy. I nie zepsuj mi reputacji. bądź spokojna. Geralt, Słucham. niedawno wyraziłeś pragnienie pocałowania mnie tu przy wszystkich. To nadal aktualne? Nadal. Postaraj się nie rozmazać mi pomadki. Zerknął na zgromadzonych kątem oka. Obserwowali pocałunek, ale nie natrętnie. Filipa Eilhart, stojąca nieopodal z grupą młodych czarodziejów, mrugnęła do niego i udała, że bije brawo. Yennefer oderwała usta od jego ust, westchnęła głęboko. Mała rzecz, a cieszy. Mruknęła. No, idę, wkrótce wrócę. A później po bankiecie Słucham. nie jedz niczego z czosnkiem, proszę.